Dzień dobry, cześć, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, bez dubli, chyba część czwarta, chyba czwarty film, z tego co pamiętam. Pacjenta już widzicie, pacjent uruchomiony. Mam nadzieję, że widzicie też zmiany po tamtej stronie. To, czym nagrywałem, trafiło nad blat, na statywie, bo ten ekspres ma, oczywiście teraz mi ten błąd się nie wywołuje, ma problem z wykrywaniem zaparzacza albo z napędem generalnie. Błąd bodajże 14, ale mogę się mylić. Generalnie błąd, który wskazuje według instrukcji serwisowej na problem z włożeniem zaparzacza, problem z wykryciem zaparzacza, problem z obróceniem zaparzacza. Zaparzacz jest ok, bo ten ekspres był chyba z pół roku temu u nas na zupełnie inną usterkę. Ja go już trochę tu posprawdzałem. Dzisiaj krótszy film. Wiem, że te filmy bywają długie u mnie, więc postaram się krócej. Wiem, bo sprawdziłem, że żeby dostać się do napędu będziemy musieli tu rozwiercić jeden wkręt, który jest zardzewiały, już żaden śrubokręt go nie bierze. Nawet nowe torksy nie biorą. Więc nie przedłużając, zapraszam, bez dubli, czyli konwencja. Nie przerywamy, no chyba że przyjdzie klient, ale jakby po przerwie wracamy zawsze do tego samego tematu. Tu widzicie całą naprawę, całe mięcho, jak to wygląda. Zaczynamy. Zróbmy jeszcze jedną kawę, może ten błąd uda się wywołać. Jeszcze sprawdzam, bo wiecie, teraz dużo rzeczy muszę tu powłączać. Sprawdźmy jeszcze, czy tu jest ok. Jedno mignięcie, dwa mignięcia, trzy mignięcia. Pewnie słyszycie różnicę, bo jest tu włożyć blok. Widzicie? Spójrzcie. Włożyć blok. Nie wiem, czy to widzicie, bo to strasznie ciemny jest ten ekran. Czyli jest jakiś problem. Ok. Spróbujmy go dopchnąć. Spróbujmy go dopchnąć, może go zobaczy. Ok. Cofnie się blok, nie będziemy musieli go rozkręcać. Wyłączamy ekspres z prądu. Pod warunkiem, że skończy. Wyłączamy. Niech kabel sobie tu wisi. Teraz tak. Wywalamy te klapki połamane. Standard. Wywalamy z niego wodę. O Boże. Wyjmujemy tacę, w której też jest woda. Niech sobie tu leży. Wyciągamy wszystkie pojemniki. Kawy może nie będę na razie pił. Wyciągamy zaparzacz. Ekspres jest fajny. Ekspres ma, jak niewiele w tej chwili ekspresów tej klasy. Ekspres ma dwie grzałki, osobną do mleka, osobną do kawy. Ekspres ma dwie pompy, też osobną do mleka i osobną do kawy. Więc naprawdę kawał sprzętu, zresztą jak się go weźmie w rękę, to on jest tak ciężki, że masakra. Słuchajcie, ja obstawiam, że błąd 14 może wyskakiwać, kiedy podczas pracy zaparzacza. Przybliżmy. Jeszcze tu będę montował te wszystkie urządzenia do nagrywania. Nie wiem, co wy widzicie. Wiem, co ja widzę. Tutaj, może trochę światła, dajmy światła. Ok. Tutaj, myle Państwo, jest czujnik zaparzacza. Nie wiem, czy to widać. Może słychać, jak go wciskam. Chodzi o to, że po włożeniu ekspres wie, że jest zaparzacz, bo ten dzyndzel wciska tam, wkładając ten czujnik w dół, bo to po prostu jak wpinacie zaparzacz, to przeskakuje w dół. Może jeszcze raz. I on wtedy wciska ten dzyndzelek, ten czujnik tam, mikroswitch i zaparzacz wie, że zaparzacz wie, że zaparzacz wie. Ekspres wie, że zaparzacz jest włożony. Słuchajcie, wszystko wywalone, kawy nie ma, wylewkę zdejmijmy, przetrzyjmy. Ktoś mi zwrócił ostatnią uwagę, ale ty masz syf na tym stole. No słuchajcie, ciężko jest pracując przy kawie cały czas, no przecież to bym tylko tu siedział i szorował. Wróćmy do widoku pełnego. Słuchajcie. No mogłyby się te drzwiczki w tamtą stronę otwierać, prawda? Musimy przede wszystkim, jakby to wam pokazać, może ja trochę obniżę tą kamerę.
O. Nie moja gęba jest tu ważna, tylko ekspres. Słuchajcie, bliżonko, światło. O. Tu jest taki obrys, nie wiem czy to widać. Tu i dołem, bo nie wykręcajcie wszystkich tych krętów. Tego nie, tych tu po boku nie. Tutaj jak widać on nie wchodzi w ten plastik, tego nie i tego też nie. Tylko dokładnie cały ten obrys. No i oczywiście jak tylko zacząłem nagrywać, to ktoś do mnie jedzie. A może to nie do mnie. A jednak to do mnie. Dobra, poczekajcie chwilę. Zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, Philips Latte Go, kolejny Philips Latte Go. Ja już te ekspresy to kiedyś chyba zrobię film, jak naprawiam Philipsa Latte Go z zawiązanymi oczami. Ależ tu widno. Zgaśmy tę lampę, chociaż może nie. Niech ona nam świeci do ekspresu, bo że znowu mnie rozpędzi. No, kto mnie tam obgaduje? Słucham, halo. Biurko jest prześwietlone, widzę. Ale my mamy mieć widno w ekspresie. Dobra, zaczynamy tą ekwilibrystykę. Wszystko włączone, włączone. Lecimy, bo ma być krócej, a będzie jak zwykle. Dźwięk się nagrywa. Ależ tu checklistę muszę sobie taką tutaj powiesić gdzieś przed oczami. Co ja muszę sprawdzić? Jak włączam nagrywanie. Dobra, ma być dzisiaj krótko. To lecimy krótko. Wykręcam na razie wszystkie te, które da się wykręcić. Wiem, rozrzucam, zaraz to pozbieram. Cyk, pyk. O, tu nie ma. Albo już wykręciłem i nie pamiętam. Cyku, pyku. Pyku, pyku. Mógłbym sobie zdjąć te drzwiczki, ale jest okej. Dam radę. Tu jest schowany skubaniec jeden. Come on! Dobra. Te ekspresy naprawdę warto naprawiać. Warto je naprawiać. Mają, właściwie nie mogę powiedzieć, żeby miały jakieś bolączki. Mają jedną bolączkę, ale nie będziemy tam dzisiaj zaglądać, bo wiem, że to było robione. Tu jest taki zawór trójdrożny, zawór wody, zawór spustowy. Nazwijcie jak chcecie. I on lubi przeciekać, to jest słaba konstrukcja. I centralnie na dole pod nim, tu z tyłu, jest przepływomierz. I zaczyna na niego kapać, kapać, kapać. I robi się błąd. To się robi zwarcie. Co prawda nie wywala nic to zwarcie, tylko ekspres wykrywa to zwarcie. No ale z jednej strony może to i dobrze, bo jakby sobie tak kapało nie na to, to by sobie kapało i kapało. Dobra, wszystkie z tym gwintem mamy wykręcone. Poza. O, jeszcze. Poza tym skubańcem, którego ja już wiem, że się nie da wykręcić. A skąd wiem? Bo już tu zaglądałem, nie ukrywam. Ale nie rozkręcałem. Tu mamy wszystko. Obracamy. Na grubszy torks. Chyba ten... Nieważne. Widzicie. Nie będę się dzisiaj nad tym rozwodził. Bo ma być krócej. Długie te filmy, Bartek. No długie, no słuchajcie. Też bym chciał, żeby szło szybciej, ale... No tak te naprawy wyglądają. No dobra. I teraz, żeby nie być gołosłownym, weźmy, tu mam nowe torksy, całkiem dobre. Całkiem dobre. Jakiejś brytyjskiej firmy, Hilka. Kupione w profesjonalnym sklepie z narzędziami zwanym TK Maxx. Tak? W TK Maxxie je kupiłem. No i słuchajcie, tu sobie mogę... Tu se mogę, widzicie czy nie widzicie, czy ucina? Nie widzicie. To ciufnijmy troszkę. O, w tej śrubce mogę kręcić. Jak nie pójdzie, słuchajcie, można to przeciąć tu. Ja mam gdzieś takie zaślepki i nie wiem, czy tak nie zrobię, żeby się nie męczyć, ale jeszcze spróbujmy. Bo zaraz mi plecy pękną. Może się tu wbić w tą zardzewiołkę. Może. Pójdzie. Nikuta. Nikuta. No to sprzęt ciężki wjeżdża. Słuchajcie. To teraz tak. Wy sobie tu
Patrzcie, co ja będę za ekwilibrystykę uprawiał. Gdzie ja ten śrubokręt włożę? Dobra, to się nie przyda. Dlaczego mi to robisz? Kurwa. Dobra, niech leży. Porządki zrobimy później. Szkoda czasu. Juhu, będzie się działo. Spróbuję na razie z boku wjechać, tylko gdzie ja mam wiertła? Czy tu są nowe wiertła? Jakieś tu są. Chciałbym nowe wiertło do metalu, nie oszczędzam na nich, bo tandetne wiertło to jest tandetna robota, kręta rana. Wierci, kręci, jedziemy. Chcecie bliżej? Dobra, mówicie i macie. Proszę. Jak widzicie na załączonym obrazku, tu rozwiercone. I teraz czy się odkręci, czy się nie odkręci. Jeszcze. Małpa. Uważajcie, bo potrafi być gorąca. Jest lekko ciepła. Rzeźnik ekspresów rozwiercił dziurę. Jak on mógł to zrobić? Wydostane. Syfek. No i słuchajcie, muszę tu puścić wichurę, bo te opiłki zaraz wszędzie wejdą. Także zróbmy hałas. Szum, szurum, szum zrobione. No tak, żeby to wyjąć, wiertło już nam nie będzie potrzebne. Będzie nam potrzebne wkrętadło. Wracamy do obrotów wkrętarki. Jeszcze trzeba zawór wody wyciągnąć. Raz. I dwa. I trzy. Dobra, do śmieci stąd. Cyk, pyk. Słuchajcie, gibamy. Tu czasami, nie wiem czy w tym modelu potrafi być czujnik przyklejony od spodu, więc nie wyrwijmy go od razu, bo będzie słabo. No nie wiem, jak ktoś do mnie jedzie. Kto to do mnie jedzie? A to listonosz jest. Pani listonosz. Wyciągamy, gibamy. Czy ja wszystko odkręciłem? Wszystko. No to jedziemy. To jest wszystko tu w kawie. To najlepiej jakby zostało w środku. Bo będziecie musieli potem walczyć z ustawianiem kół napędu. Ja wam i tak to zaraz powiem. O, tym bardziej, że tu mi zostało akurat to mniej ważne koło. Włóżmy je. Ustawienie tego koła jest ważne. Nie wiem na ile to widzicie. Tu jest taka strzałka. Pokażę wam. Już i tak jak wyjąłem. Tu jest strzałka i strzałka. No taki wskaźniczek. I on ma wskazywać na środek tego drugiego koła, czyli tu. I wtedy to jest ustawione dobrze. To o to chodzi, że tu jest prowadnica naciskająca mikroswitche i no jak źle to ustawimy, to będzie źle pracowało. Słuchajcie. Jakieś uszczelki wypadają. Widać, że tu się trochę polało. Ja, jak jest taki problem z wykrywaniem zaparzacza, przede wszystkim wymieniam tego mikroswitcha, mimo że on wygląda dobrze. Przy okazji, jak tu jestem, wymieniam tego mikroswitcha. Tego drugiego chyba nie widzicie. Tu jest mikroswitch jako czujnik włożenia bloku, a tu jest mikroswitch, który wykrywa obracanie się tego koła. No i w odpowiedni sposób ustawia. Oczywiście to wszystko tu przetrę, przesmaruję. Właściwie mogę zrobić to od razu, bo tu aż takiej tragedii nie ma. Wytrzyjmy ten stary smar, zapamięci, niech się kręci. Zapamięci, niech się kręci. Wysmarować.
wysmarować. Dobra, wazelina to podstawa. I słuchajcie, gdzieś tu mam nowe mikroswitche. Mam też silnik, to jest używany silnik, ale sprawny, na testy. Jeden potrójny i drugi potrójny. Więc słuchajcie, to na bok. No i co? I wymieniamy. Pierwszy ten, czujnik położenia zaparzacza. Przybliżmy Was. O. Wyciągamy go stąd, nie połamać. Uważajcie, żeby tu nie połamać tych bolczyków, na których on siedzi. No chodź, chamie. Chodź do wujka. Kurna, co on tak ciężko wychodzi tutaj? Come on. Równo. O, dobra. Jak widzicie, tutaj są dwa bolczyki. Widzicie albo nie widzicie. I dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo wyciągamy. To jest też na zatrzaskach przewód. Jeden tu, drugie tu. To oczywiście ja podejrzewam, że tu jest problem, ale to się okaże, bo może być rozklekotany też zaparzacz. I to on też może robić problem. Słuchajcie, na miejsce go. Coś tu kurna to tak... Czy ja to dobrze włożyłem? Dobrze włożyłem. No i przy okazji drugi, jak już tu jesteśmy, tu też widać jakiś zaciek. Teraz tą uszczelkę tutaj przesmarujemy, ona wygląda dobrze, ale może już nie działać tak jak potrzeba. Trochę niewygodnie, wierzcie mi, się to robi z tej strony, ale no, jak chcę to pokazać, to nie ma wyjścia. Dobra, to był czarny. Wkładamy tego, ten mi wygląda na nowy. Okej. Wyłaź. I tu to samo. Na pierwszy i na drugi. No proszę cię, nie rób mi tego. I ja to dobrze włożyłem? Dobrze. I wkładamy. No i słuchajcie, teraz tak koło. Będzie słychać jak klika. O, widzicie? Spójrzcie, to o to chodziło. Patrzcie się na tego switcha tu i słuchajcie, nie wiem czy będzie słychać. Tak to właśnie działa. Kręci się koło. Jest moment, kiedy jest wciśnięty mikroswitch. No i jest moment, kiedy jest wyciśnięty. Ustawiamy tak jak mówiłem tą strzałką do dołu. Na środek tego. Teraz bolczyk. Właśnie ten bolczyk musi wskazywać ta strzałka. To koło oczywiście tym do środka dowolnie. Teraz trzeba to spasować. Mamy to wymienione. Mikroswitche na bok, żeby nie pomylić. I słuchajcie co. Tu jest ok, tu jest ok. To sobie umyjemy już później. Najpierw sprawdźmy. Jeszcze mówiłem, że przesmaruję tutaj te o-ringi. No. Dobra. Tu jest. Jeszcze silnik przesmaruję. Czy już nie wiem, czy już smarowałem, czy nie. Nie zaszkodzi. Dobra. Wkładamy. Słuchajcie, do testów ja nie będę wkręcał wszystkich śrubkrętów. Mamy to. No ale kilka trzeba wkręcić, żeby to się trzymało. Przede wszystkim trzeba włożyć zawór. Dobra. Wkręty do zaworu. Gdzie są wkręty do zaworu? Gdzie są wkręty do zaworu? To te dwa czarne. Lecimy. Jeden. Z wyczuciem, żeby nie przekręcić w plastiku, bo tutaj jest potem problem, jak ten uchwyt nie działa, a tu idzie całe ciśnienie do kawy tędy. Więc dobrze by było tego nie uszkodzić. No i gdzie jest jeszcze jeden? Hello. A, pamiętam.
Pamiętam. Pod ekspresem jest. O, mam cię. Mam cię, gnojku. Dobra. Słuchajcie. Ostatni tu. Trzęsą się ręce? Nie trzęsą się dzisiaj ręce. No i co? Przyłapiemy na pewno tu. Przyłapiemy na pewno tu. Jedziemy. Jedziemy. Ciekawy jestem, co powiecie. Czy to jest duży skok jakościowy? Ktoś, kto nie widział, bo nie wiem, czy ten film będzie po unpackingu. Lumix G7, polecany przez Szymona i naprawdę robi robotę, bo mam go, widzicie, na wyciągnięcie ręki, a obiektyw jest szeroki 12-60. Fajna sprawa, dobra rada od Szymona. Wielki Elektronik, oglądajcie. Fajny kanał, fajny gościu. Poznałem osobiście niedawno. Na tych samych falach nadajemy. Także jeszcze, żeby dla jasności, kanał Wielki Elektronik, Szymon, Kielce. Słuchajcie, tutaj połowa tych krętów, żeby uniknąć. Nie wiem, czy to widać. To pokażę. One w dużej mierze są zardzewiałe, więc ja tu mam podręczny zestaw krętów. Te dwie wkręcone. Czy tu coś się nada z tego? Tak, słuchajcie. Wymieniajcie zardzewiałe wkręty, żeby potem nie było akcji pod tytułem rozwiercanie. No tu poszło gładko, tu jest łatwy dostęp, ale nie zawsze idzie tak gładko z tym rozwiercaniem. Ten się nie nada, ten jest ok. O, tu to mam piękne, spójrzcie. Pięknoty. Dobra, tu wkręcimy i jeszcze może tu. I na razie zostawimy temat i go odpalimy. I zobaczymy, co się wydarzy. Czy to były mikroswitche? A zwłaszcza... No tak, jak będziesz kręcił złą końcówką, to zaraz będziesz rozwiercał. Czy to były mikroswitche? Czy to był rozklekotany zaparzacz? Dociągamy. Ja to robię tak raptownie, bo robię to nie pierwszy raz, ale to trzeba uważać, żeby nie poprzekręcać gwintu. Siedzi sztywno. Słuchajcie. Zapiął się. Fusi. Proszę cię, wejdź. Nie rób mi tego. Co to z tym zaparzaczem? Zniechamy. Dobra. Fusi. Zamykamy. Woda. Może wystarczy. A może nie wystarczy. Nie no, ta klapka to jest masakra. To w wszystkich ekspresach te klapki są połamane. Dajmy podstaweczkę. Nawet się jeszcze nie oblałem. Cud nad Wisłą. Dobra, tu już takiego światła może nie potrzebujemy. Gaśnij. Okej. To na bok. Wiertła na bok. To też do mycia później. Wylewka. No i co? Atencjon! Prąd. I odpalamy. I oby było po naprawie, czyli dzisiaj by było szybko, wyjątkowo jak na moje naprawy. Na razie działa. Kawy nie ma. Kawy dosypiemy. Słuchajcie. Robimy ze 2 kawy i kończymy. Ja go oczywiście pomęczę, bo przy takich błędach trzeba wymęczyć ekspres. Jeśli coś wybuchnie po drodze, coś się wydarzy, to dogram wam. No, a jeśli nic nie dogram, to znaczy, że te 2 mikroswitche, zwłaszcza ten jeden, od czujnika, od położenia bloku, od nie położenia bloku, od włożenia bloku, czyli ten tu wyżej, to się, słuchajcie, setki razy wciska. Ten jeszcze dostaje przy wkładaniu bloku takie boczne uderzenie czasami. Może tu coś nie stykać, może być zardzewiałe w środku. No to są tylko blaszki stykające się. Ten drugi to już tak mamy rozebraną przekładnię. Wymieńmy dla świętego spokoju. On też mógł przepuszczać, też mógł powodować błąd. Dobra, chłopie, ile ty się będziesz tu płukał? Chłopaku. Przetrę tu trochę, tak. Niewiele to da, ale... Słuchajcie. Błąd E04. Błąd E04. Włączyć ponownie. Czyli nie pomogło.
to jest ten sam błąd, czy nie ten sam błąd, bo już szczerze mówiąc zgłupiałem. Poczekajcie na mnie chwilę. E04 Saeco. Blok zaparzający jest nieprawidłowo włożony. Czyli to jest problem z zaparzaczem. Tak obstawiam. On się teraz zaciął oczywiście. No dobra, spróbujmy go wyłączyć. Już pochwaliłem, że będzie szybka naprawa. Zaraz znajdę jakiś zaparzacz. Napełnić pojemnik na wodę. Dlaczego wszystko musi się kończyć? Przecież jest woda, ale może za mało. Wracam za sekundę. O! Ekspres słyszę, ruszył sam. Słuchajcie, mikroswitche mamy wykluczone. Kurna, co tu się dzieje? Zalał się cały. Na szczęście nie na ekspres, nie na telefon. Znowu błąd E04. Dobra, ale czy wyjdzie nam zaparzacz? A miało być tak pięknie. Wyszedł. No to dziwaczne problemy to ma. Może jest walnięty silnik. Włożyć blok, a oszukajmy go. Włożyć powinien, nie, tak w ten sposób go nie szukam. Dobra, słuchajcie. Się przestraszyłem. Mam tu drugi zaparzacz. On jest co prawda gdzieś pęknięty, w sensie takim, że przepuszcza wodę, ale mechanicznie nam wszystko sprawdzi. Tylko musimy odwrócić głowicę. Tak. Słuchajcie, musimy, bo jak widzicie, tylko w Expreli ta głowica jest w tą stronę, a w każdym innym Saeco jest w tą stronę, więc musimy ją odkręcić. To, że się różni ta głowica, to się nie przejmujcie. Zasada działania jest podobna. Tu jest zaworek, taki zaworek, a tu jest zaworek kulowy, w sensie kulka i sprężynka. Wyciągamy, tylko żeby odwrócić głowicę. No wyjdź, proszę Cię. Bardzo Cię proszę, wyjdź. Czemu Ty nie chcesz wyjść? O. Odwracamy głowicę. Przy okazji widzicie, jak ściągnąć ten tłok. Ale do tego to jeszcze wrócimy. Odwracamy o 180 stopni. Zapinamy z powrotem. Zakładamy. Dobrze, ja to zakładam? Coś to tak ciężko tu wchodzi. O. Słyszę cewki w tym ekspresie, jak piszczą. Fajnie. Jak w mojej konsoli PS5. Trochę ciszej. Tutaj w konsoli trochę głośniej. Dokręcamy. Tak, żeby Wam jeszcze uzmysłowić. Chodziło o to, żeby w obu ta dziura była tutaj. Włóżmy zaparzacz. I słuchajcie, to nam zweryfikuje. Ty jesteś teraz źle ustawiony, chcesz mi to powiedzieć. Czekajcie, musimy włożyć bez zaparzacza, żeby on się ustawił. O! Na bok. Przed chwilą sobie posprzątałem. Dobra, włożyć blok. I teraz sprawdźmy, czy na tym bloku też będzie taki problem. Po kolei, panie Bartku. Ten otwór, o którym mówiłem w głowicy, on wchodzi tu, na ten. Tędy leci kabel. Dobra, zaparzacz zapięty. No i co? Stawiam, że się okaże, że zaparzacz ma to rozklekotane. Może gdzieś znajdę, to wymienię klientowi tylko to i sprawdzę, ale raczej ten zaparzacz ma już swoje lata. Co widać? Spójrzcie. Dobra. Miało być krótko, znowu się przedłużyło, ale zaraz poznamy odpowiedź. Czyli to nie był błąd E14, tylko E4. Coś mi się pomieszało w głowie. Więc przepraszam. Tych błędów, kodów błędów jest miliony. Na razie działa. Jak nie zrobi kawy, to się nie przejmujcie. To jest uszkodzony zaparzacz. Znaczy on jest uszkodzony w taki sposób, że przepuszcza wodę dołem też. Gdzieś jest mikropęknięcie w plastiku, ale on robi kawę. Tylko no, tam będzie się syf robił w środku. Ale mi chodzi o to, żeby teraz sprawdzić mechanicznie, czy ten błąd będzie wyskakiwał, czy nie.
Słuchajcie, no ewidentnie coś tu nie działa w tym zaparzaczu. Nic tu niby nie jest złamane. Wszystko tu wygląda ok. No nic. Dzwonię do klienta, bo wszystko na to wskazuje. Ja oczywiście, tak jak już drugi raz kończę, wszystko wskazuje na to, że zaparzacz jest winny. Więc dzwonię do klienta, że ma zaparzacz do wymiany. Diagnostyka jeszcze z 20-30 kaw zrobię. Oczywiście, gdyby się coś wydarzyło, to dogram. No ale nie sądzę, robię drugą kawę, jest ok. Także dzisiaj szybko, mam nadzieję. Ile ja nagrywam? 25 minut. No, to nie jest tak szybko, ale wiecie jak sobie zajrzeć do przekładni napędów Saeco Expreli. Nie tylko w Saeco Expreli. Słuchajcie, kończę, dzwonię do klienta. Trzymajcie się, bez dubli, część 4. Bartek, kanał Coffee Doctor. Komentarze są wasze. Subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę, łapka w górę, łapka w górę. Oczywiście jak wam się nie podoba, łapka w dół. Pozdrawiam was, miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.